Cześć, witam ponownie. Dzisiaj kontynuujemy badania obszaru warownego Śląsk i zwiedzamy punkt oporu Bobrowniki, właściwie jego północną część, odcinek Wymysłów. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy na śluzie zalewu, który nazywa się Kozłowa Góra. I nie jestem tutaj przez przypadek, bo punkt oporu Bobrowniki to jest ponad 20, prawie 30 obiektów. Niedawno zresztą byliśmy w pozycji nad Jamną, tam więcej, wrzucam linka, opowiadam o samej koncepcji obszaru warownego Śląsk, takiej polskiej linii Marzinotta na granicy z Niemcami tutaj, która miała zabezpieczać Śląsk. Natomiast ten odcinek był bardzo ważny, bo tak naprawdę dzisiaj skupimy się na 3 obiektach, 3 schronach, ale clue tego terenu to jest właśnie ten zalew. Obecnie to jest zalew retencyjny, natomiast on był wykorzystywany jako zalew o charakterze militarnym, który miał spiętrzyć wodę i za pomocą śluz, takich jak ta, którą mijaliśmy, tam zresztą było widać jeszcze blanki szleńcze, tam oficjalnie chyba nie można przebywać, więc tylko tak przeszedłem szybko. Miała ta woda spiętrzona zalać tutaj pobliskie tereny i uniemożliwić broni pancernej, czy też uniemożliwić piechocie łatwe przedostanie się i zajęcie pozycji wojska, pozycji polskich. I ta śluza, którą mieliśmy, to jest właśnie pozostałość z 1939 roku. Samą pozycję punkt oporu Bobrowniki budowano w latach 36, praktycznie do 1939 roku. Ale coś ciekawego w tym odcinku północnym, w tym obszarze Wymysłów, to, że tutaj Niemcy po zajęciu tych terenów testowali swoją nową broń, trochę tajną, nowoczesną na pewno, która odegrała bardzo ważną rolę później na teatrach zachodniej Europy na początku wojny, podczas inwazji na Belgię, Holandię czy Francję w maju, czerwcu 1940 roku. I tak jak mówię, ta śluza, na której jestem, szybko się przemieszczam, żeby tutaj nikomu nie podpaść, miała być taką zaporą, formą obrony hydrotechnicznej, zalewające te obszary. Ten zbiornik jest naprawdę ogromny. On nie jest głęboki, ale to nawet nie chodziło o to. Chodziło o to, aby teren był podmokły, aby broń pancerna po prostu nie przejechała. Zaraz dojdziemy do kolejnego schronu, czy pierwszego z tych 3 i opowiem coś więcej. Także zapraszam. Schron, przy którym się teraz znajdujemy, czy bunkier, jak to woli, to jest bunkier o numerze, o proszę, i klucz jakichś ptaków akurat nad nami leci, żeby nam przeszkadzać. Z tego jeziorka. Okej, ale wracając do tematu, bo mnie ptaki wybiły z wątku głównego. To jest schron o numerze 53A, ale spotkałem się też 53B. Chodzi o to, że on powstał w sierpniu 1939 roku na miejscu istniejącego wcześniej schronu, który najpewniej został rozebrany albo znajduje się gdzieś tam dalej zalany. I to jest schron, który powstał, aby zabezpieczać tą drogę, którą szliśmy, tą główną groblę, dlatego że tutaj pozostałe schrony, które były od tej strony, była po prostu luka. Poza tym, jak tutaj zobaczycie, jest zniesienie terenu poprzez ten wał i tą groblę, więc powstała taki martwy punkt.
Oczywiście maskowanie, które tam jest, nie jest oryginalne, to jest po prostu taka trochę wariacja na ten temat. On tak nie wyglądał. To był nowoczesny schronek na swoje czasy, tak jak mówię, wbudowany w 1939 roku w sierpniu, niedokończony. Tak naprawdę jak Niemcy tutaj wchodzili, to on leżał obłożony słomą. Dlaczego słomą? Bo beton musiał wyschnąć. Żeby wyschnąć, obkładano to jakąś taką słomą, polewano wodą, żeby po prostu przyspieszyć ten etap schnięcia czy wiązania się żelbetonu. Także ta pozycja w ogóle nie walczyła. Ona była obsadzona we wrześniu 1939 roku, ale bardzo szybko się wycofano na skutek zmiany na froncie. Po prostu atak poszedł w inną stronę i Niemcy praktycznie weszli tutaj bez wystrzału. I ten schron miał być jeszcze lepiej zamaskowany niż jest, bo miał udawać dom. Stąd też jego taki kształt takiej bryły. Obejdziemy go sobie. Główne wejście i obrona wejścia w postaci szczelnicy na RKM. On miał udawać dom, czyli miał być obłożony jakimiś deskami albo cegłą nawet, a u góry miała być zrobiona imitacja zadaszenia. I robiono takie funkcje, czyli z jednej strony mówimy, mijaliśmy zaporę, funkcja hydrotechniczna, tutaj funkcja taka zamaskowana. Nowoczesny, bo proszę, kolejna strzelnica. Z ciekawostek, mówiłem o eksperymentach tej broni. Niemcy tutaj w grudniu 1939 roku pod dowództwem porucznika Rudolfa Witziga, który był szefem tych słynnych spadochroniarzy niemieckich, krótkie hełmy, tacy no paratrooper by ich nazwali, czy specjalci, komandosi, testowali tutaj nową broń. O tym powiem więcej na kolejnym schronie, ale właśnie chcieli zobaczyć, jak eksplozja się sprawdzi przy świeżym betonie, który jeszcze takim no nie stwardniał. I właśnie ta część tutaj została wysadzona, główna część wejścia. Tutaj było chyba wyjście ewakuacyjne, które później, jak Niemcy zaadoptowali to w 1944 roku na linię Sztelung B2, zostało zamurowane i przerobione na kolejną strzelnicę. Zresztą tutaj chyba widać. Jakieś naprawy, to było wyjście ewakuacyjne, mówię, rozwalili. Schron nowoczesny, bo miał udawać ten budynek, miał być zamaskowany. Tutaj proszę, zrzutnia granatów, coś co w pozycją nadjemną od środka pokazywałem. A to ponad mną nic innego jak wyrzutnia rakiet oświetleniowych, ewentualnie jakichś pocisków dymnych, żeby stawiać zaporę dymną. Nowoczesna strzelnica CKM-u, ciężkiego karabinu maszynowego, taka kulista, gazostrzelna, która po prostu to mocowanie było na zasadzie takiej kuli, która się obracała, co zwiększało swobodę manewru oraz pole ostrzału zwiększało. Tutaj to samo, wyrzutnia rakiet oświetleniowych i poniżej zrzutnia granatów. Tu za mną płyta pancerna polska i kolejne stanowisko dla CKM-u, to kuliste, o którym mówiłem wcześniej. Nie da się wejść do środka, tutaj jest Stowarzyszenie Pro Fortalicjum, które dba o te schrony, wyczyściło, natomiast no jest zamknięte, ale zajrzymy sobie stąd. No chociaż tyle się udało i lecimy dalej. Jakiś wywiecznik, ale drewniana atrapa, nie metalowa. I chyba właśnie stanowisko dla RKM-u.
tak jak mówię, no taki nietypowy schron, natomiast tego typu maskowania w postaci odpodobniania schronów polskich obszaru Warownego Śląsk do budynków, do chat, domów, zwłaszcza w takich miejscach jak jakieś śluzy, to było bardzo, bardzo częste. Drugi obiekt, jaki odwiedzamy w tym odcinku wymysłowskim obszaru Warownego Śląsk, grupa bojowa wymysłów tak naprawdę, a jest to po prostu odcinek Bobrowniki. To jest schron z 1938 roku, 1938 roku, o numeracji 100 albo 172. Spotkałem dwie takie nazwy. Oryginalna numeracja się nie zachowała. Jest to schron z 1938 roku, dość nowoczesny jak na swoje czasy, a głównie nowoczesny jeśli chodzi o pomysłowość, bo jest to schron wybudowany tanim kosztem, który miał udawać coś, czym nie był. To jest schron pozorno bojowy. Teraz tak, o co z tym chodzi? Jesteśmy niedaleko tego pierwszego schronu, który miał udawać dom. Blisko tej drogi wiodącej od Grobli i od Tamy Zalewowej. On jest ulokowany tutaj na wzgórzu. Doskonale miał pokryć ogniem zapole tak naprawdę głównego schronu pancernego, do którego sobie zaraz pójdziemy, ale też miał być widoczny dla wroga. Dlaczego? No chodzi o jego charakter, ten pozorno bojowy, czyli miał udawać coś, czym nie jest. Podejdźmy sobie do niego bliżej. Chodzi, Zunia. Czy tu można wchodzić? Chyba nie, ale zaraz zobaczymy, czy nam się uda. Tak naprawdę jest to schron dla dwóch żołnierzy, który miał udawać ciężki schron. Tutaj ta pierwsza część to tak naprawdę jest ściana tylko z jednej strony, a tam za mną była ziemianka. Tutaj były drzwi drewniane, które były tylko obite blachą, podobnie jak jest teraz. I on miał przyciągać swoją uwagę. Oczywiście był jeszcze zamaskowany, tutaj była siatka, a co ciekawe u góry imitacja kopuły pancernej. Mówię, po taniości, szybko, 38 rok, a tak naprawdę chodziło o ochronę zapola głównego schronu, jakby tyłu, stąd też jego usytuowanie, dobrze widoczne dla wroga, miał przyciągać uwagę, miał odwracać uwagę od pozostałych schronów, które były ważniejsze. A tutaj za mną izba bojowa. Tak naprawdę tylko ta część tutaj, 3 metry kwadratowe, pomieszczenie dla dwóch żołnierzy. Drzwi tak naprawdę nawet chyba nie pancerne, tylko metalowe, grubość 10 mm. Tutaj zresztą widać jakieś ślady kul. Spotkałem się z teorią, że i chyba tutaj na betonie też, że on jak został włączony w 1944 do niemieckiej linii Stellung, to do jakichś walk tutaj dochodziło. Co, Izunia? Coś znalazłaś? No, możemy pójść tam na górę? Tak, pójdziemy, tylko wiesz co, z tej strony, bo zobaczymy sobie strzelnicę. Tak jak mówię, ta ziemianka. Ale jak chcesz, to ty idź z tej, spotkamy się na górze. I tak naprawdę drzwi dwudziałowe z jakąś strzelnicą, mówię, te ślady po kulach, a tak naprawdę serce tego schronu jest tutaj strzelnica na ręczny karabin maszynowy. Dwóch żołnierzy w środku. I oni mieli odwrócić uwagę, on miał udawać coś większego, ale też chronić tutaj to zapole, tak jak mówiłem. Brawo! Płyta pancerna, znaczy strzelnica jakaś zachowała grubość 20 mm. Prawie bym mogła spać.
pozostałości O! mocowań po siatce maskującej. Mówię, no on miał sprawiać wrażenie czegoś większego. I tutaj na górze doskonale widzimy, że jesteśmy dokładnie nad tą częścią bojową, ogniową. I to jest tylko tyle. A cała ta ściana tutaj to jest imitacja. Tam była jakaś ziemianka, jakiś magazyn, to było drewnem wykończone w środku. I gdzieś tutaj na górze kopuła, imitacja kopy pancernej. Czyli mamy drugi ciekawy schron tutaj w Wymysłowie. Pierwszy udający dom, drugi udający coś, czym nie było, prawda? Te schrony pozorno-bojowe były na odcinku obszaru warownego Śląsk, na odcinku obszaru warownego Śląsk były stosowane. Nie tylko tutaj. Tata, ja na chwilę schodzę. Dobra, tylko uważaj. Do środka się nie da wejść. No mówię, mała izba bojowa, ale mówię, ciekawy, ale zaraz będziemy szli do celu naszej dzisiejszej wycieczki. Jeszcze taka uwaga, to maskowanie tutaj nie jest oryginalne, to jest jakaś impresja, tak można powiedzieć, interpretacja. One nie były tak maskowane, raczej bardziej zielone, podobniające tutaj do terenu. Co jest? Obeszłeś cały schron. Dobra, ale pójdźmy sobie dalej. Natomiast tutaj na środku odpalono ładunek 50-kilowy i on tak naprawdę zniszczył tą kopułę. Tutaj wyrwa po tym 50-kilowym ładunku doskonale widać, jak wewnętrzna poszycie takie antyodłamkowe zostało naruszone, a tutaj po prostu dziura. A co ciekawe, przebicie było tak duże,